Stara, co ty robiłaś? Próbowałam rozpalić. A wiesz, jak ty wyglądasz? Nie. To chodź, to ci pokażę, jak wyglądasz. O matko. No właśnie, czy to jakiś nowy trend makijażu? Węglowy styl? Kocioł węglowy, 25 rok. Czy to dalej ma sens, czy to jest tylko relikt przeszłości? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. I pamiętajcie, zostańcie do końca. Wspominałem, że w Zakopanem jeszcze jakby ogrzewanie węglowe jest całkiem popularne. Zdecydowanie. Teraz się już dowiedziałam, że jednak używanie piecy na ekogroszek również jest związane z kotłami węglowymi, tak? Tak. Wiesz co, bo jakby ekogroszek to tak ładna nazwa na coś tak naprawdę co jest węglem. Tylko że po prostu chodzi o to, że kiedyś miałeś taki kocioł węglowy, do którego wrzucałaś po prostu węgiel, to się nazywało zasypowy kocioł węglowy, czyli wsypywałaś na cały dzień węgla, no i tam się paliło. Tak zwany kopciuch. To było to? Czy to jeszcze coś innego? Dalej możesz mieć kocioł węglowy chyba, który spełnia wszystkie normy, ale jakby zasypowy, natomiast on jest niewygodny, no bo jakby Okej. w ogóle nie jest bezobsługowy. No, trzeba dosypywać, pamiętać po No pierwsze, tak. żeby zasypać, bo ten kto nie zasypie, no to później będzie Się nie zimno. grzeje. Tak, Okej. no, a jak chcesz wziąć rano prysznic, a tu zimna woda, pizga, no i generalnie kiepsko, co nie? Okej. Zostańcie z nami do końca, bo będziemy mieli dla Was niespodziankę. Nie, bo jedynie kocioł węglowy jako używanie ogrzewania węglowego kojarzy mi się jedynie właśnie z takim starym piecem, z piwnicą, dużą ilością węgla, wiaderkiem, łopatą i generalnie no, niezbyt czystą robotą. No nie, absolutnie to nie jest czysta robota. No nie. Ja pamiętam, jak ja jeszcze byłem mały, moi rodzice mieli kocioł węglowy, ale w bloku, w kuchni. Tak. Kuchni. W kuchni. Czyli to może być też mniej. Okej, dobra. Nie no, w tej chwili to raczej nikt już tak nie ma, natomiast Okej. to jeszcze był rok 93, 4, ja pamiętam tak jeszcze coś coś przez mgłę pamiętam, natomiast do dzisiaj pamiętam przeklinającego tatę, który był ubrany cały w ancugu, czyli po śląsku w garnitur. Miał iść do pracy, ale trzeba było dołożyć do pieca, znaczy do kotła w zasadzie. No ale jak otworzył klapę, żeby dołożyć, no to po prostu mu buchnęło w tym wszystkim. No i biała koszula, pył węglowy i takie to, no nie była już biała. No nigdy. tak, dokładnie. Nigdy, więc jakby to się już trochę zmieniło, bo mamy teraz kotły tak zwane retortowe. Tam po prostu ten węgiel w tym ekogroszku jest podawany do komory tyle, ile trzeba. Natomiast no dalej jakby ten zapach, nie wiem, byłaś kiedyś u rodziców w tej kotłowni? Tak, tak. Tam No. śmierdzi raczej, co nie? No raczej tak. No. Raczej tak, no to nie jest tak, że tam jest pachnąco tak jak tutaj na przykład coś jest, ale my nawet nie wiemy co do końca jest, nie jesteśmy w stanie stwierdzić przy zamkniętych drzwiach co tutaj jest zamontowane, więc prawdopodobnie to jest pellet albo kocioł na gaz, ale słyszałem jakieś dźwięki, więc raczej takie charakterystyczne, że coś tam się przemieli, więc prawdopodobnie pellet. Okej, czyli już pellet to już jest coś innego od Pellet to ekogroszku. są takie kuleczki z drewna. Tak, O tym to- też mamy odcinek, Okej. także jakbyście chcieli sobie przybliżyć kotły na pellet, to jak najbardziej będzie link tutaj się wyświetli i możecie sobie zobaczyć z czym się je takie coś. Dzisiaj mówimy o węglu, czy w ogóle dalej ma jeszcze sens. No jakby po tym fakcie, że w Zakopanem czy jakby w tych wioskach górskich jakby dalej to jest często stosowane, no bo mamy duże domy, średnio ocieplone? Twój dom jest ocieplony? A raczej średnio. No właśnie. Ze względu na to, że te domy jednak były budowane na stary styl, na bardzo wysokie, więc no, żeby Pewnie z ocieplić... 300 metrów Tak, duże, więc co żeby nie? Żeby od- przyjąć jak tak. najwięcej dudków. Dokładnie. Co To też przy okazji. nie? Ale o tym nie mówimy. No i jakby tu się pojawia problem, no bo na przykład gdybyś chciała pompę ciepła do takiego dużego domu, słabo ocieplonego, no to faktycznie to się nie będzie tak łatwo dobrze sprawdzać. W sensie, jeżeli by przyszedł do ciebie taki naganiacz i powiedział: pani, zamontujmy pompę ciepła, będzie dobrze. Nie będzie dobrze. W sensie to zagrzeje, tylko że będzie duży rachunek, no bo... Żeby na ogrzanie takiego wysokiego domu, o tym mówisz? Mówimy o domie, który jest słabo ocieplony, pewnie Okej. są grzejniki. No tak. No właśnie, a grzejniki tak, podłogówka, słabo ocieplony budynek to jest źle to działa po prostu, drogo to działa, to się Okej. nie sprawdza. No i jakby wtedy wracamy co dalej, no jak nie mamy gazu, gaz mamy u Ciebie, czy nie za bardzo jakby jest ten dostęp do gazu?
Skrzynka gazowa jest? Czy... Szczerze, to nie mam pojęcia. Okej, no jeżeli byście mieli gaz, no to wtedy jakby, można kocioł węglowy na gazowy zamienić 1 do 1, jest to proste i będzie działać. Okej. Natomiast kocioł węglowy na pompę ciepła nie za bardzo tak 1 do 1 da się zamienić. W sensie Nie za warto bardzo. najpierw zaizolować budynek, no, wymiana grzejników na większe często by jeszcze pomogła i dopiero wtedy możemy myśleć o pompie ciepła. A jeżeli jakby nie stać nas na to, no bo to będzie duży budynek, czyli dużo do ocieplania, czyli dużo Okej. pieniążka, no to wtedy nam się to nie za bardzo sprawdzi. Czyli w tym wypadku, jeżeli mamy średnio ocieplony budynek, to kocioł węglowy jest lepszym rozwiązaniem. No dopóki jeszcze możemy z niego korzystać, Okej. to w zasadzie tak. No bo te nowe kotły węglowe, no jakby no nie musicie tam pewnie schodzić codziennie, żeby do niego dokładać, co nie? No nie, raczej nie. Raz na jakiś czas, no Tak. wiadomo, to dalej jest brudne, więc jakby w nowym budynku to absolutnie moim zdaniem to jest poroniony pomysł, żeby pójść w węgiel, no ale jeżeli mamy właśnie stary budynek i zastanawiamy się, czy wejść w pompę ciepła z tego węgla, no to pellet jeszcze jest ok na przykład. Bo będzie czystszy, tylko że będzie no, droższy. A ty jeszcze ogrzewasz się węglem? Dajcie znać w komentarzach #węgiel, #niewęgiel. Zobaczymy, ilu z Was jest więcej. No bo generalnie ogrzewanie na sam węgiel to jest, wydaje się dosyć ekonomicznym rozwiązaniem. Czy to jest prawda, czy coś się zmieniło? Wiesz co, jest ekonomiczny. Był tylko taki moment, jak zaczęła się wojna na Ukrainie. Większość węgla notabene importowaliśmy z Rosji, bo jest tańszy niż ten polski. Okej. No więc wyobraź sobie sytuację, jak po prostu znika główny dostawca węgla, no więc węgiel poszybował w kosmos, bo ludzie też się bali. No i tona węgla chyba kosztowała około 1000 zł, a w pewnym momencie później kosztowała 3000. Okej, no I to wtedy jest dosyć jakby sporo. ktoś, kto jakby liczył w tamtym momencie, czy przejść na pompę ciepła, to się opłacało, no tylko, że to się opłacało przez rok, dwa, a później znowu wracamy do rzeczywistości, gdzie Okej, czyli znowu teraz ten węgiel jest węgiel... już dużo tańszy. No i ktoś dostał na przykład z pompą ciepła, kocioł węglowy musiał usunąć, bo na przykład wziął dotację, a rachunki całkiem spore zostały, więc jakby warto o tym, moi drodzy, pamiętać, żeby sobie nie wcisnąć zamiast węgla pompy ciepła tak bezmyślnie. Jeżeli ktoś Wam to oferuje, to jakby tak, możecie ocenić jego kompetencje po tym, albo sensowność jego oferty, czy Wam coś powie o ociepleniu, o wymianie po prostu grzejników na większe. Te dwie rzeczy to tak, jedna z nich przynajmniej. O. Okej, bo już tak właśnie precyzując dokładnie a propos opłacalności tego wszystkiego, kocioł węglowy generalnie jest bardziej opłacalny również kiedy dom nie jest dobrze ocieplony, tak? To jaka jest różnica między tym ociepleniem pompa a kocioł? Wiesz co, pompa ciepła potrzebuje, w sensie pompa ciepła to jest drogie źródło, jeżeli ma dużo ciepła zapewniać. W sensie pompa ciepła taka 6 kW, a na przykład taka 20 będzie prawie 3 razy droższa, no przynajmniej 2 razy droższa. A kocioł węglowy, czy on ma te 6 to nawet nie ma, bo to jest bardzo, to musiał być maluteńki kocioł węglowy, one mają dużo mocy, więc jakby za rachunek w sensie tego węgla będzie szło dużo, natomiast za samo urządzenie aż tyle więcej nie zapłacić, jakby tu jest ten tricky Okej, part. dobra, to rozumiem. No, to po prostu ten silnik jest dużo droższy, a tam jest to tanie, jakby w tym kotle węglowym, czy większy, czy mniejszy, nie ma takiej różnicy. Prawda? Wracając do kotła węglowego i właśnie kwestii poświęconego czasu, bo tak jak wspominałam, że te stare kotły węglowe wymagały bardzo dużo jednak czasu, zaangażowania. Z tego co pamiętam, to trzeba tego było pilnować właśnie, żeby nie zgasło, wymieniać ten popiół, no więc wydaje mi się to bardzo czasochłonne. Czy to dalej takie jest? Czy w tych nowych urządzeniach wymaga to dalej tyle czasu poświęconego? No popiół zawsze będzie trzeba wyciągać, jakby tego nie unikniemy, natomiast te paliwo, czyli ten węgiel jakby jest podawany sam, no więc myślę, że te kilka dni masz spokoju, no trzeba dosypać węgla do podajnika raz na jakiś czas. Okej. Można go kupić od razu w workach, więc jakby no nie trzeba łopatą go wykrywać. To duży plus. Jest to jakiś plus, czy duży, no dalej ten pył poleci, No więc tak, jakby no jasne. nie pójdziesz tak jak ubrana teraz do kotłowni, żeby dosypać, no bo trzeba będzie tak czy siak się przebrać. Natomiast jakby mniej wymaga wysiłku, natomiast jak to porównamy do innych źródeł ciepła, które są kompletnie bezobsługowe, no to jest zupełnie inna, jakby wiesz, w pompie ciepła, w kotle gazowym masz rachunek, No tak. raz na rok przegląd i jakby tyle jakby z twojego wysiłku czasowego jakby. Tylko rachunki płacić. Okej, bo jak rozmawiamy o tych nowych kotłach węglowych, to my rozmawiamy o ekogroszku w tym wypadku, czy to dalej jest węgiel, jako węgiel? Ekogroszek to jest nazwa na po prostu węgiel, który może być podawany jakby automatycznie.
Natomiast dalej to jest jakby węgiel. Po prostu Okej. to myślę, że była kwestia po prostu ładnego nazewnictwa na dalej to samo, tylko żeby ładnie brzmiało eko, Żeby właśnie groszek, było to bo groszek eko. w ogóle się nie kojarzy z węglem. No tak, dokładnie. Sama byłaś Absolutnie. zaskoczona, No, co nie? Że tak. jakby ekogroszek, a mam ekogroszek, to jest węgiel? Ta panna wyleci przez okno. Okej, dobra. No to właśnie w kwestii tej ekologii, bo generalnie węgiel na pewno nie jest ekologicznym rozwiązaniem, tak? Dużo mówimy o smogu, o zanieczyszczeniach. Czy to jest prawda? Wiesz co, im starszy kocioł, tym jakby tam jest mniej regulacji. Mhm. Jakby węglem trzeba umieć palić. Jakby da się starym kotłem węglowym palić tak, żeby nie było smogu. Tak? Tylko to jest trudne. Tak, no bo chodzi o to, że węgiel, żeby się dobrze spalał, musi być wysoka temperatura, czyli musi być Okej. rozgrzany Mhm. do czerwoności, tak Dobra. można by rzec. Jakby nie można go przyduszać. Jakby problem jest taki, że ludzie chcą oszczędzać, więc dają niską temperaturę, wtedy to się dławi i leci generalnie siwy dym. To jest to przyduszanie, tak? Tak, no jeżeli Okej. tak jakby... Pomyśleliśmy chyba o tym samym. Dobra, okej. Tam Niska przyduszanie temperatura. okej, tutaj niekoniecznie. Okej. I po prostu to sprawia, że to się słabo pali i tym samym jakby no właśnie nie dopala się i leci nam niedopalone cząstki jakby paliwa nam lecą w eter, a później finalnie opadają i stąd niska emisja. Bo jakby tak jak mówię, to się da dobrze spalić, tylko że w starym kotle w ogóle nie ma kontroli, ewentualnie jest jakiś termostat, który bardziej bądź mniej otwiera dopływ powietrza, no ale jakby to taka średnia regulacja. Więc w nowych kotłach jakby jest to lepiej pilnowane, po to, żeby użytkownik miał mniejszy na to wpływ, bo zazwyczaj no, nie ma na to czasu, jakby nie będzie się nad tym za bardzo spuszczał. Puszczam, co miałam powiedzieć. Dobra. Więc w nowych kotłach po prostu ten proces spalania jest pilnowany przez elektronikę, no i lepiej to działa. Natomiast dalej jakby przy rozpalaniu no nie da się uniknąć siwego dymu, no bo jakby rozpalamy, No tak, czyli jakby to się automatycznie. dopiero rozgrzewa, więc siwy dym zawsze z tego poleci, przynajmniej przy początkowym etapie jakby pracy. Mhm. Czyli te nowsze generalnie regulują to, że one mają ten węgiel jest podawany automatycznie, tak? Tak, i podawana jest odpowiednia ilość powietrza, więc jakby on patrzy Okej. na temperaturę, wtedy albo dmuchawę wyłącza, albo odpowiedni jakby poziom tego nadmuchu nam robi, więc jakby to dzięki temu jest lepszy proces spalania, natomiast dalej jakby kontrola tego procesu spalania w kotle węglowym, a w kotle gazowym to zupełnie inna bajka, jakby przez to, no i dalej jakby jaki węgiel kupisz, takie też będą zanieczyszczenia, no jakby jeżeli ktoś patrzy tylko na cenę, no to może być tak, że połowa tego węgla to są kamienie albo coś. Okej, bo właśnie są różne odmiany węgla, czyli jakby rodzaj węgla, jakim palimy, ma znaczenie. Tak, jak najbardziej. Okej. Tak, jak najbardziej, no bo po pierwsze kopalnie różnej jakości mają węgiel, a po drugie jakby mamy różne też gradacje, czyli wielkość tego. Do ekogroszka, do kotłów na kocioł węglowy z podajnikiem musi być coś konkretnego, no ale dalej może być jakość różna. Okej, to jak w takim razie wybrać ten odpowiedni? Najdroższy najlepiej. Najdroższy, najlepszy? Generalnie tam będzie jakby ilość energii na kilogram Okej. i im więcej, tym lepiej generalnie, czyli jakby jest więcej energii, czyli jest jakby czystszy węgiel. Tym samym, a jak jest czystszy węgiel, łatwiej go spalać. I to samo dotyczy się ekogroszku. Tak, no bo to jest dalej To węgiel. jest to samo, Tak, okej, tak, dobra. Tak. Jakby to jest tylko takie zawężenie, no jakby węgiel to wszystko, bo może być też miał, który jest stosowany w elektrowniach, to jest taki malutki węgiel, taki bardziej jakby pył, ale dobra, to byłaby długa dygresja, więc jakby... A ekogroszek to jest konkretnie pod kotły węglowe, takie właśnie nowoczesne. I tam są różne klasy, bo jakby tak na przykład z kotłami węglowymi jest bardziej problem taki, że jakby w niektórych miastach zostały już zakazane w ogóle, na przykład w Krakowie już węglem Że nie wolno, nie bo wolno, to słyszałam, po prostu. że wprowadzają Odgórnie powiedziane, zakazy. No, mamy zakaz palenia No tak. węglem, drewnem chyba też i jakby to wypada. Natomiast tak czy siak Unia będzie ograniczać możliwość korzystania w ogóle ze źródeł kopalnych, czyli z węgla tym samym i z gazu też, od tam 37 chyba roku, coś ten deseń. Będą ograniczać? Tak, jakby na pewno już nie będzie można kupić nowego, no Okej. i też jakby korzystać z tego i wyłączyć. Tylko Gazem też? tak, to wszystko do jednego wora wrzucili, no, jakby wszystkie paliwa kopalne, serio. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do tego czasu jest jeszcze kawałek, natomiast gdzieś ta polityka jakby, otoczenie polityczne jest takie, że tego węgla już jakby nie chcemy w Europie. No zdecydowanie właśnie. A propos zakazów, w takim razie czy jest sens w ogóle rozważać kupno pieca węglowego teraz?
No jeżeli masz budynek, który jest ogrzewany węglem, no to myślę, że jeszcze z niego skorzystasz. W sensie jakbyś miała w tym 25 roku jeszcze zastanawiać się, no to przynajmniej te 12 lat na pewno będziesz z tego mogła korzystać. A te kotły tak 15 lat to chyba maks mniej więcej, bo tam są większe przeciążenia niż w kotłach gazowych. Zresztą 15 lat to jest taki okres, gdzie generalnie te urządzenia jeszcze się w miarę nie psują. Natomiast co będzie później, no to też nie wiemy. Natomiast wracając tak do pytania, jeżeli masz już nowy budynek, to ja bym od tego w ogóle jakby uciekał, no bo... Właśnie miałam o to pytać, że czy jest w ogóle sens w takim razie do nowego domu, nowego budynku rozważać? Absolutnie moim zdaniem nie. Nie. Nie, no jakby wtedy jakby zainteresujcie się pompą ciepła, ogrzewaniem podłogowym, bo to się ze sobą dobrze łączy, no i jakby wtedy to ma duży sens. No i jakby jesteśmy przygotowani na wszystko, bo jeżeli już mamy dobrze zaizolowany budynek z ogrzewaniem podłogowym, no to jakiekolwiek źródło byśmy nie dali, ono sobie z nim poradzi. Okej. Także mamy też odcinki o ogrzejnikach, ogrzewaniu podłogowym i z czym ono się wiąże. Myślę, że do nich warto też wrócić. Znajdziecie je tutaj. No dobrze, to w takim razie, jeżeli ktoś chce wymienić stary piec na nowy kocioł węglowy, to czy może liczyć na jakieś dofinansowanie? Nie, już w tej chwili jakby przepisy unijne są takie, że w ogóle nie możemy dofinansowywać źródeł kopalnych, więc tym samym węgiel też z tego zestawienia nam wypadł. Więc No tak, czyli tu... czyste powietrze tylko dofinansowuje nam kocioł na biomasę, chyba tak, to sprawdzimy, jak będzie info, czyli na przykład pellet, bo to jest odnawialne, natomiast coś, co jest nieodnawialne, już absolutnie nie wchodzi w rachubę. Dobra. A czy generalnie w takim razie inne jakby opcje ogrzewania wchodzą w dofinansowanie? Tak, no kotły na pellet mają teraz dofinansowanie i pompy ciepła też. Natomiast kotły gazowe na stan obecny, czyli 25 rok, już wypadły ze zestawienia. Czy się nie opłaca tego węgla? No nie opłaca się, no ale jak masz kocioł węglowy w starym budynku, no to właśnie jeszcze to jest ta opcja, To żeby jedyna przedłużyć, rzecz. żeby dalej jeszcze Okej. jakby... Natomiast zamontować kocioł węglowy, no i myślę, zbierać pieniądze na ocieplenie budynku. To jest taki moim zdaniem sensowny krok. No tak. No chyba, że mamy teraz jakieś półbańki, żeby zrobić generalny remont, no ale... Co raczej średnio. No nie wiem, zależy ile tych duszków się udało tam obsłużyć. No w sumie tak, to po sezonie bardziej. Porozmawiamy po wakacjach. Dobra. Ej Marcin, przecież jeszcze mieliśmy powiedzieć o konkursie. Fakt. Moi drodzy, piszcie, komentujcie, dajcie znać, co sądzicie o kotle węglowym, bo spośród wszystkich komentarzy wybierzemy najciekawszy, który wygra 30-minutową konsultację ze mną 1 na 1 za całkowite 0 zł. Kontakt znajdziecie w opisie filmu. To w takim razie, co Twoim zdaniem jest kluczowe przy podjęciu dobrej decyzji? Zostać przy kotle węglowym, czy jednak szukać innych możliwości? Tak, w telegraficznym skrócie, jeżeli masz jeszcze nieocieplony budynek z niewymienionymi grzejnikami, to myślę, że zostanie przy węglu jest jak najbardziej ok opcją, ewentualnie ucieczka w stronę peletu. Natomiast jeżeli budujesz nowy budynek, absolutnie bym nie szedł w węgiel, ponieważ no, prawdopodobnie w najbliższej przyszłości i tak trzeba będzie przejść na coś innego, a kotły węglowe wcale do najtańszych nie należą. Więc w zasadzie węgiel został nam tylko dla tych, którzy w tym węglu już jeszcze siedzą i jakby mają niezmodernizowany budynek, więc to jest myślę takie clue dla Ciebie. Mam węgiel, mam jeszcze budynek, który nie miałem czasu, pieniędzy, czegokolwiek, żeby go zmodernizować, no to przy tym węglu myślę, że jeszcze może zostać. Jeżeli potrzebujesz jakby już swój stary kocioł wymienić, bo albo mu się klasa kończy i już nie będzie można z niego korzystać, albo już po prostu się zepsuł. Natomiast jak budujesz nowy budynek, absolutnie nie brałbym tej opcji pod uwagę. Okej. Bardzo dziękuję Ci za fajny odcinek. Ja również, naprawdę dużo się dowiedziałam. Mam nadzieję, że nasi widzowie również się dużo dowiedzieli. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Zostawiajcie komentarze. I niech ciepło będzie z Wami.